Cześć! Dziś w odcinku podróż na dziką północ, a po drodze spacer po lodowcu Vatnajökull, Diamond Beach, kanion bazaltowy i wodospad Dettifoss. Zapraszam! Jest pięknie, 6 stopni, śpimy w namiocie. Ahoj przygodo. Dobra, jest 9 rano, pierwsza noc na kempingu za nami, przetrwaliśmy. Kemping z Kaftafel jest dość komfortowy, ponieważ ma ogrzewane łazienki i prysznice. Są one czyste. Jedyną wadą jest brak zaplecza kuchennego, ale za to są ławy, przy których można zjeść. To są wszyscy. Smacznego. Trwa pakowanie. Na Islandii dzikie biwakowanie jest generalnie zabronione i podlega ograniczeniom. Dozwolone jest biwakowanie na wyznaczonych kempingach lub terenach prywatnych za zgodą właściciela. Istnieją jednak wyjątki. Na przykład w niektórych obszarach górskich lub przy szlakach turystycznych można biwakować na jedną noc, jeśli nie ma w pobliżu kempingu i nie ma zakazu biwakowania. Opłaty za kempingi są zazwyczaj naliczane za osobę i wahają się od 1500 do 2500 koron za noc. Baterie naładowane na 80%, więc jest nieźle, bo wczoraj było 30%. Base Camp. Trwa przymierzanie raków. I proszę nie zepsuć. Ale jak się to powierza Polakom, to jeszcze może zginąć. Pasuje. Zaraz będzie start na lodowiec. Ciśniemy. Będzie atak na bazę pierwszą. Jesteśmy tak naprawdę, to jest część lodowca i tej warstwy kamieni i piachu to tutaj jest niedużo, to może być metr, 2 metry maksimum, a w takim przypadku tutaj wystaje, pokazuje się lód lodowcowy. Generalnie w każdym miejscu, w którym jest trochę stromiej i ten piach się tak osuwa, to odsłania ten lodowiec. Lodowiec się przesuwa, to jest tak jakby rzeka lodu, który sunie.
ten lodowiec styka się z tym jeziorem i tam nie ma takiej jakby jednej rzeki, która by tutaj wypływała. Są małe strumyczki gdzieś tu i tam. Jedziemy. Vatnajökull to największy lodowiec na Islandii i w Europie. Jego nazwa to połączenie słów jökull, lodowiec, i vatna, woda. Zajmuje on około 8% powierzchni Islandii. Warstwa lodu ma średnio 400-500 metrów grubości, a w najgrubszych miejscach dochodzi do 1000 metrów. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie lodowiec leży bezpośrednio na aktywnym systemie wulkanicznym. Erupcje pod lodowcem powodują gwałtowne powodzie lodowcowe zwane Jökullhlaúp. Kiedy wulkan pod lodowcem wybucha, topi gigantyczne ilości lodu, powstała woda wypływa nagle, tworząc potężne powodzie, które mogą zniszczyć drogi i mosty. Ciśniemy. Nie jest lekko. Vatnajökull wraz z otaczającym go obszarem tworzy Vatnajökull National Park, największy park narodowy w Europie, obejmujący nie tylko lodowiec, ale też góry, kaniony, pola lawowe i wodospady. Vatnajökull, podobnie jak inne lodowce na świecie, zmniejsza swoją powierzchnię z powodu zmian klimatycznych. Od 1890 roku stracił około 10% swojej masy. My czasem mamy tak przejrzysty lód, że widać na przykład 10 metrów przed niego. Widać te bąble powietrza zamrożone. I wiadomo, że jakbyś się wkręcił w ten bąbel powietrza, to możesz się tam dokręcić do bąbla, który ma na przykład kilkaset lat. Czyli Tak to jest, jak się jedzie na wycieczkę z Polakami. Albo zepsują, albo ukradną. Wycieczka na lodowiec się zakończyła. Była super. Pochodziliśmy trochę w wrakach z czekanami. Ciekawa atrakcja. Teraz przyjechaliśmy na kemping, zjemy jakieś zupki i jedziemy dalej na plażę diamentową. Laguna lodowcowa Jökull-Sárlón zaczęła tworzyć się dopiero około 1935 roku, gdy jęzor lodowca Breiðamerkur-Jökull zaczął się cofać. Jest zatem stosunkowo młoda. Jest połączona z morzem krótką rzeką. Nieźle, co? Wyjątkowość Jökull-Sárlón polega na tym, że fragmenty lodowca odrywają się i spływają po zatoce do otwartego oceanu.
Jesteśmy na diamentowej plaży. Niestety nie mieliśmy szczęścia. Dzisiaj na tej plaży nie widać lodu. Trochę widać po drugiej stronie. Spróbuję tam podejść. Plaża Diamond Beach zawdzięcza swoją nazwę kawałkom lodu wyrzucanym na brzeg, które błyszczą na czarnym wulkanicznym piasku jak diamenty. Lód na plaży może mieć różne kształty, od drobnych kryształków po ogromne kilkumetrowe bloki. To podobno ostatnie miejsce tutaj na wschodzie Islandii, gdzie docierają tłumy turystów. Będziemy jechać jeszcze dalej. Tam już się zaczyna zupełna dzicz. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie. Cześć. Piasek na Diamond Beach pochodzi ze zmielonej bazaltowej lawy. Jego intensywnie czarny kolor tworzy niesamowity kontrast z przezroczystym lub błękitnym lodem. Każda wizyta na Diamond Beach wygląda inaczej, bo to prądy morskie i pogoda decydują o tym, ile lodu pojawi się na brzegu i jakie przybierze formy. Czasami plaża jest pełna błyszczących diamentów, a innym razem prawie ich nie ma. Tak wyglądają sklepy z alkoholem na Islandii. Ale można sobie popatrzeć tylko przez szybę, gdyż są wyjątkowo rzadko otwarte. Tu macie godzinę otwarcia. Nie jest lekko. No i wchodzimy do 4-gwiazdkowego hotelu. Czytał dużo kalorii, dużo tłuszczu i mało białka. Nie no, dużo białka, 17. Dużo białka. Całe opakowanie Dobra, się wrąga. let's go. Wąchamy czy bez wąchania? Ja rozbiorę. Chcę mieć to za sobą. Czekaj. A jakieś worki, miski, coś wyleci, no to gwiazdy. Nie no, Nie, easy peasy, w ogóle nie ma co się tutaj Miało być bez wąchania, a. Poka. Kurde, mi się nie chce nabić. Ale wali. Ale nie bardziej niż szprotki. Fuj. O kurde. Chociaż ma taką jedną rzecz. Tekstura jest jakby tłuszcz, no ale nie ma tragedii. Nie, ten amoniak taki śmierdzący. No bo one są szmałczem podlewane. Jak chcesz się wykąpać, to możesz do tej... No dobra, no przeżyli, no. Trzeba to tak skomentować, przeżyli. Pora podsumować dzisiejszy dzień. Dziś mieliśmy szansę zobaczyć lodowiec z różnych perspektyw, zaczynając od spaceru po lodowcu przez widoki z zatoki Jökulsárlón i kończąc na Diamond Beach. Islandia to na pewno niesamowite miejsce. Dzień wcześniej byliśmy w krainie wodospadów, dziś w krainie lodowców, a to wszystko w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Cześć, witam Was kolejnego dnia na Islandii. Wczoraj byliśmy w krainie lodu, oglądaliśmy plaże lodowe. Dzisiaj w planach mamy przejazd
bardziej po stronie ognistej, czyli tematy wulkaniczne. Teoretycznie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wczorajszy dzień był dość ciężki, dosyć długo też jechaliśmy, bo musieliśmy przejechać ponad 300 km, co po tutejszych drogach zabiera sporo czasu. No i jestem ciekawy, jak wypadnie dzisiejszy dzień. A teraz opowiem Wam o gospodarce Islandii. Gospodarka Islandii w 40% oparta jest na rybołówstwie. Łowią tutaj bardzo dużo dorsza, którego eksportują. W 30% na turystyce, to jest najnowsza gałąź gospodarki, która się bardzo dynamicznie rozwija. Pozostała część to przemysł aluminiowy, ponieważ mają tutaj tanią energię, a to jest bardzo energochłonna gałąź przemysłu. Plus mają trochę tutaj owiec, w związku z tym produkują też sery i to by było na tyle, jeśli chodzi o gospodarkę Islandii. To jest guest house, w którym się dziś zatrzymaliśmy w górach, prowadzony przez Polkę. Sympatyczne miejsce, żeby się przespać, a nie spać w namiocie. Trwa akcja pakowanie. Monopolowo otwarte od 11, ludzie zaczynają się już powoli skręcić. Svarta Daudi, czyli czarna śmierć, to znana islandzka wódka kminkowa. Kolejny pit stop i wyprawa na wodospad. Wodospad pozwiedzany, wracamy do auta i jedziemy do kanionu. Idziemy do kanionu, ale wcześniej przystanek na kawkę. Wszyscy tutaj sobie pobierają. Kierownik również. Tutaj panolek.
Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jesteśmy w kanionie bazaltowym. Kanion bazaltowy powstał dosyć niedawno. Parę lat temu, gdy budowano hydroelektrownię, odkryto to miejsce, ponieważ było ono wcześniej przykryte wodą, poziom wody się obniżył i tutaj lokalny fotograf zaczął robić zdjęcia tego miejsca, stąd stało się to miejscem popularnym. W tej chwili budowane są tutaj różne tarasy widokowe. Wygląda to mega. Detti Foss to najpotężniejszy wodospad w Europie. Charakteryzuje się on największą siłą przepływu wody. Przepływa tam ponad 190 m3 wody na sekundę. Ma wysokość 44 metry i szerokość 100 metrów. Ze względu na swój monumentalny i surowy wygląd często nazywany jest najbardziej przytłaczającym wodospadem Islandii. Jesteśmy teraz na północy Islandii, jedziemy nad jezioro Mývatn, gdzie będziemy spali na kempingu. Zarówno Mývatn, jak i Akurey są to miejscowości, które, jak popatrzycie sobie na mapę, są położone wyżej niż stolica Grenlandii, Nuuk. Przy okazji zwróćcie uwagę na zmieniający się krajobraz za oknem. My już się rozbiliśmy i zjedliśmy kolację. Idziemy jeszcze na krótki spacer do Grota Agia. Jest to jaskinia lawowa, która odkąd pojawiła się w 7. sezonie Gry o Tron, stała się bardzo popularna wśród turystów. Idziemy szukać jaskini. Trochę kropi, ale nie poddajemy się. Dobra, wejście do groty jest zamknięte, niewiele można tutaj zobaczyć, także kończymy. Jeśli podobał Ci się mój film, to zachęcam do subskrypcji. Cześć!